Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelerskiego tankmodels.pl. No i powiem Wam, jestem very happy, szczęśliwy. Dzisiaj przyszły pierwsze Mustangi P51D5 od czeskiej firmy Eduard. Tak, to jest skala 1,72, mimo to, że to pudło jest naprawdę bardzo, bardzo wielkie. Dla porównania, nie ma sensu porównywać z innymi modelami, a nie, pokażę Wam, bo jest jednak jeden chyba model, a nie wiem gdzie jest, nieważne. Skupmy się na tym modelu. Jest to wersja z końca wojny, z 1944 roku. Model, który walczył no nie tylko w Europie, ale głównie tak naprawdę. Mamy malowanie samolotu tutaj na artboxie z okresu walk na kontynencie europejskim, ale mówię o zachodniej Europie. Tak prezentuje się pudło. Z boku mamy informację od producenta, że model został wyprodukowany na licencji Boeinga. Katalogowy numer to jest 70171, że posłuchajcie, skala 72, zestaw właśnie tutaj. I teraz uważajcie, ten zestaw kosztuje ponad 60 zł, 60 parę, 63-4 zł. Jest to Profi Pack od Eduarda i za chwilę po prostu zobaczycie, co tu się dzieje w tej cenie. Mamy 5 malowań z czerwca 1944 roku, sierpień 1944, wrzesień, nie, to będzie 44 rok inwazja, wrzesień, tak dobrze mówię, wrzesień, sierpień. No i tutaj mamy z września 1944 roku stacjonujący w Wielkiej Brytanii. I tutaj tak, Wielka Brytania, ten model dokładnie z tą szachownicą na ogonie stacjonował we Włoszech. I pozostałe to są modele stacjonujące w Wielkiej Brytanii. No i teraz otwieram to wielkie pudło. Znajdujemy bardzo grubą A4 formatu na kredowym papierze wydrukowaną instrukcję. Znajdę plastikową ramkę z owiewkami. Następnie znajdę dwa zestawy kalkomanii. Jedne to są opisy te techniczne, eksploatacyjne tutaj, jak i również oznaczenia poszczególnych samolotów. Znajdę zestaw kalkomanii do oszklenia i kół, zdaje się, z tego co pamiętam. Tak, i kół. No i proszę bardzo, znajduję jeszcze co? Znajduję zestaw blaszek kolorowanych, praktycznie 3D blaszki są, posłuchajcie. To znajduję w tym pudełku. No i powiem Wam, jestem po prostu niesamowicie zaskoczony. To jest najnowszy model, jeden z nowszych modeli w ogóle, jeżeli chodzi o Eduarda. I co my tu mamy? Co my mamy? Mamy tutaj, posłuchajcie, informację o właśnie wersji D, który został następcą, no wiadomo, B i C, które również walczyły, tak jak tutaj nawet mamy. Tutaj mamy właśnie chudy Malcolma i następnie mamy właśnie opisy. I tu mamy właśnie opis do tego zestawu D5. Posłuchajcie, ja starałem się przeczytać coś na temat w ogóle, to właśnie jest tam NA, bardzo dużo NT, chodzi o fabryki. NT to jest Dallas, następnie to było w Dallas i jeszcze gdzieś produkowane, ale to już, posłuchajcie, Wam zostawię właśnie poczytanie trochę o historii samego, posłuchajcie, wersji D Mustanga. I teraz zobaczymy, co jest w środku. No, w środku ja jeszcze nie zaglądałem i teraz tak, na drugiej stronie, proszę bardzo, mamy zawartość pudełka.
Od razu mamy zawartość, zaznaczone elementy na tej zawartości, na ramkach, których elementów mamy nie używać, ponieważ mogą być wykorzystane do innych wersji. Tak samo tutaj praktycznie tylko same zbiorniki i parę elementów zdaje się do wnętrza kabiny, tak na pierwszy rzut oka, czyli dużo części nam zostaje. Rury wydechowe widzę też są oddzielnie. Tego właśnie Malcolma nie ruszamy. No i powiem Wam, że robię wow. Naprawdę to mi się bardzo podoba. Tu widzę, mamy fotel, ale widziałem już poprawkę fotelika z tapicerką na plecach. I powiem Wam, że to jest bardzo czytelna instrukcja. Tak, to jest, powiem Wam, naprawdę czytelna instrukcja, która mi się bardzo podoba. Mamy ładnie wszystko, duży format. A i jeszcze oczywiście tu mamy kolory oznaczone, jakich mamy farb używać. Tu są głównie pokazane Aquisy i Mr. Color. Nie ma najbardziej popularnych farb takich jak Vallejo, Amo. Co tam dalej może być jeszcze? No myślę, że tutaj tak, dokładnie, chociażby właśnie Vallejo i Amo, najbardziej popularne farby. Tutaj mamy oczywiście teraz sklejanie i to jest, powiem Wam, bardzo czytelne. Więc zalecam producentom tutaj właśnie w tym kierunku pójść. To, co robi Edward. Jest to naprawdę wszystko zrobione rewelacyjnie, bardzo ładnie czytelne. Nie muszę nigdzie nic szukać, powiedzmy, trzeba by na pewno w tym miejscu. Co dalej? Kolejne etapy sklejania. Tutaj sobie wymieniamy na elementy fototrawione. Bardzo fajnie podzielone jest skrzydło. Ja powiem Wam, już poszukałem sobie na Edwardzie i też pojawią się dodatki żywiczne. Powiem Wam, że ten model jest naprawdę genialnie zrobiony i jak zobaczyłem, ile jest jeszcze dodatków żywicznych, no to powiem Wam, włos na głowie mi się jeżył. Tu widzimy, mamy przezroczysty element, oznaczenie świetlne na skrzydle. Kolejny etap, kolejny. Tak, tutaj mamy standardowo światła identyfikacyjne. Elementy mogą być pootwierane lub pozamykane, widzę. Sami widzicie, że tu jest coś niesamowitego, jeżeli chodzi o model P51 wersji D. Jak ułożyć maski? Oj, tu jest właśnie bardzo fajna rzecz, posłuchajcie. Jak malowano, bo właśnie o to chodzi. Ja sobie nawet ściągnąłem tutaj takie informacje. Właśnie jak były malowane, posłuchajcie, samoloty Mustang, ale te 51D. W standardowym modelu tu powinniśmy mieć bardzo dużo nitowania, tak jak w innych modelach. Okazuje się, że jeżeli chodzi o Mustangi, szczególnie skrzydła w Mustangach, to żeby były jeszcze bardziej aerodynamiczne i jeszcze szybsze, to te samoloty nie pomalujemy go po prostu jednolitą i detal traci model tak naprawdę, bo te elementy są, posłuchajcie, tutaj nity mogły być widoczne, jeżeli po prostu już był długo eksploatowany i takie delikatne mogły być wgniecenia, że tam jest, ponieważ one były malowane farbą taką szpachlą. I tutaj właśnie to jest wszystko pomalowane, żebym ja tu widział, o właśnie. Tu mamy, właśnie, proszę zwrócić, szara farba podkładowa, numer taki i taki. Te wszystkie powierzchnie były malowane. Następnie mamy kolejną szpachlę, posłuchajcie, czyli tu wszystkie łączenia tak samo były zamalowane szpachlą. Tutaj będziemy mogli jeszcze zobaczyć, powiedzmy, najwięcej na krawędziach tylnych skrzydeł,
ale tak naprawdę to ten samolot był, całe skrzydła miał wyszpachlowane. Ja patrzę się tak, nakładana szpachlówka natryskowo. 2 rodzaje szpachlówek były, więc tutaj nie powinno być zbyt dużo detali na skrzydłach. Malowania jeszcze raz mamy i przy okazji oznaczenia właśnie jak mamy oznaczyć dany model, to mamy automatycznie tutaj pokazane też właśnie na przykład zbiorniki z paliwem, 2 rodzaje mamy naklejek. I tu mamy właśnie pokazane farbę, jaką farbą pomalować model, bo on nie był srebrny. Nie był do końca taki srebrny, jak sobie wyobrażamy. Tutaj już, proszę bardzo, mamy dużo lepiej. Tu zaczyna się kolejny raz, bo to jest tak zwany Mustang srebrny, ale one miały różne odcienie ze względu na to, że były właśnie częściowo szpachlowane modele. No tutaj mamy zielony, tak? Powiem wam, że bardzo ciekawy model, najbardziej chyba efektowny. To jest ten model i ten, nie, mnie się na przykład bardzo podoba to malowanie i nie wiem, czy w tym malowaniu właśnie go nie zrobię, tylko sobie przeczytam, co to jest, kto latał na tym modelu, no i ten jest tak samo bardzo efektowny, moim zdaniem. Teraz mamy na końcu naklejki techniczne, te eksploatacyjne napisy sobie naklejamy, bardzo dużo tego jest, powiem wam. I trzeba będzie z tym troszeczkę powalczyć. Łącznie widzę, tutaj mamy tak na zbiorniki paliwa, 2 rodzaje są tych zbiorników. No na skrzydła oczywiście mamy też naklejki na golenia podwozia, no i masę naklejek tutaj. O rany, powiem wam, jest tego bardzo dużo. Ten model to jest mój, więc ja mogę sobie go rozkładać, rozwijać, no wycinać może nie będę. I zaczniemy teraz od podstawy, czyli plastikowych ramek. No i tutaj bardzo ładny kolor plastiku. Wiecie, że nie zauważyłem go właśnie. A widzę, że są też na ramkach bomby. Tak, bomby są. No i teraz najwyższa pora zjechać z kamerką. Dobrze, zaczniemy właśnie od tej ramki. To jest sposób, bardzo delikatna ta ramka jest. A widzę, że to samo robią co Arma Hobby, czyli też są wszystkie elementy zewnętrzne matowe. No i powiem wam, że robi to cholerne wrażenie. Tu widzimy dwa są ogony. A to zależy, widzicie, bo to jest tak jak było właśnie po wersji BC, to trzeba było przebudować ogon, ponieważ był obniżony kadłub. Ale to już jest temat właśnie wzmacniania ogona na zupełnie inny film. No i teraz sobie posłuchajcie, popatrzymy najpierw mocowanie elementów. Bardzo cienkie elementy trzymają elementy ramki, tak? Trzymają nam tutaj element modelu. Czy coś wchodzi na ramkę? Nie, nic nie wchodzi kompletnie, ale moim zdaniem też trzeba będzie co ja widzę? Posłuchajcie. Czyżby? Jeżeli tak, to po prostu wielkie szapoba dla Edwarda, jeżeli zrobił oświetlenie swój obcy, identyfikację dla skali 1,72. Patrzcie, jaki jest detal. No po prostu wymiata. Tu mamy gładkie powierzchnie, tu mamy już widoczne nity. Ale jeżeli chodzi o powierzchnię skrzydeł, to tutaj nie mamy praktycznie nitów. Tu trochę zostaje na krawędzi, tu mamy tylko linię podziału. No i zaraz zobaczymy, czy jest faktycznie, które będzie można lampki pomalować właśnie w oszkleniu. To jest właśnie identyfikacja swój obcy. Zewnętrzne skrzydła. Tak, dokładnie. Perfekcyjnie zrobił to Edward, powiem wam. I posłuchajcie. Wiem. Dobrze, że uleczyłem się i w tym momencie. To było dopiero.
Co ja mam powiedzieć? No po prostu wspaniały model. Od wewnętrznej strony tak się widzimy. Teraz tak, od wewnętrznej strony kadłub. Tutaj dużo nie widzimy. A oczywiście to muszę wam pokazać. Różnią się. Zwróćcie uwagę na te zewnętrzne elementy. Widzicie? Dobrze pokazuje? Tak, dobrze pokazuje. Wszystkie skrzydła tu są, znaczy te powierzchnie są matowe. Widzimy tutaj nitowanie, a tu widzimy obok. Już tego tyle nie ma. I to jest właśnie ten element, których nie używamy bodajże. A teraz lecimy zewnętrzne elementy kadłuba. No nie chcę innych modeli, powiem wam już. A teraz czekam na model, ten sam model w 4.8, też oczywiście w Profipaku. Powiem wam, że zauważyłem, że nie ma sensu kupować modeli nie ma innych modeli, na przykład Weekend Edition. On strasznie, no po prostu znajdziemy tam te ramki, tak, plastikowe, troszeczkę inne malowania, ale powiem wam, że będzie brakowało tych elementów, które wzbogacają serię Profipak. Wspaniale jest to zrobione, rozwiązane. Zwróćcie uwagę na ten detal. No kurczę. Nie ma to tamto. Kolejna ramka i to będzie ramka, posłuchajcie, Proszę bardzo. Dokładnie tylko i wyłącznie. To jest 70-170, a to jest model 70-171. No i da radę zrobić ładną kabinę w ten sposób wykonaną. No da radę, ale jest ta kabina, też możemy ją kupić, posłuchajcie, w wydruku z żywicy, wydrukowanej w 3D. No tania nie jest, powiem wam, ale na chwilę obecną mi ta wystarczy, powiem wam. To jest wnętrze kabiny. Tu mamy właśnie też fragment kabiny, to jest to, co wystaje za pilotem, z tego co kojarzę. Tu mamy elementy, które widzimy w podwoziu. Tu kolejne elementy. Osłony goleni podwozia. Antenę widzimy, no powiem wam, szukam kół, o rany, widzę, posłuchajcie. Felgi, tak? Mamy felgi. Tu mamy rury wydechowe, tu mamy drugie rury chyba wydechowe, a uważajcie, teraz i oddzielnie mamy oponę z bieżnikiem. Widziałem na fotografii zdjęcia żywicznych kół, no lepiej się prezentują, no jest taka możliwość, nie? Tu niestety mamy dość mocne mocowanie do tych kół, więc z tym bieżnikiem możemy mieć problemy. Silnik, no tutaj mamy czterołopatowe śmigło, więc mamy podzielone te elementy, nie mamy takiego śmigła połączonego. Mamy również osłony śmigła, różny typ. Powiem wam, nie wiem, co to są te elementy. Trzeba doczytać. No i właśnie. Pamiętacie, co wam pokazywałem przy Mustangu z Arma Hobby? To są właśnie te takie elementy, które tu wklejamy. I trzeba być bardzo ostrożnym, żeby wiedzieć, który element po prostu wkleić. W tej wersji C, co wam pokazywałem, to właśnie się wklejało te dwa elementy, jeżeli chodzi o Mustanga Howarda. Fotelik. Powiem wam, że jest pięknie zrobiony ten fotelik. Co ci ludzie chcą od tego? Rewelacja. Deska. Elementy wnętrza. To są te elementy, tylko musimy odpowiedni zestaw wybrać, który sobie tutaj, z tego co pamiętam, wklejamy. Bo tu już jest kabina pilota, a to jest to, co jest za pilotem. Kurka wodna. Tu mamy też fotelik. Tak się prezentuje. Tu mamy wklejane krawędzie skrzydeł z uzbrojeniem.
Fragment kabiny, też element do kabiny. Teraz patrzę z drugiej strony. Aha, to są po prostu elementy, właśnie. To są osłony kół tak samo, zamykania. Bardzo ładnie wykonane są. Nie chcę nic mówić, ale przebić ten model to będzie problem, powiem wam. Nie wiem, co by musiał zrobić tamten model. Tutaj właśnie są te elementy, których mamy zanadto, ponieważ, ale kupa rzeczy my używamy głównie tych elementów, nie używamy bomb, pozostają nam bomby. Tu mamy kółko tylne, ogonowe, przepraszam. Mamy elementy do wyrzutni rakiet, które bazuki były montowane, tylko patrzę, czy same bazuki są. Chyba są. Widzicie, tutaj mamy banda elementów, posłuchajcie, tu domocujemy te bazuki. O, rany. Powiem wam, fajne elementy nam zostają. Tu mamy właśnie bazuki. Raz, dwa, trzy, tak, bo tam są trzy, tu mamy dwie, doklejamy do tego. I powiem wam, że robi to niesamowite. To jest innego rodzaju skrzydło, a my używamy tych dużych zbiorników, mniejszych. Jeszcze były takie z nacięciami, nie widzę ich tutaj, ale zobaczcie, tu mamy też mocowania do innych rzeczy. Tu mamy małe, większe bomby, tu mamy małe bomby, tu mamy lotki. Tu mamy lotki. Powiem wam, z tego modelu możemy sobie trochę nieźle zapełnić na przykład dioramę, gdzie wystawimy sobie po prostu uzbrojenie dodatkowe, które jest na przykład leży na, tu mamy do wnętrza kabiny elementy. No i powiem wam, teraz lecimy kolejne rzeczy. Zaczniemy od kalkomanii. Jezu, ja już chcę siadać i sklejać ten model, a wiem, że nie mogę, bo muszę dokończyć poprzednie. Ale mam. Posłuchajmy sobie teraz, posłuchajmy, bardzo proszę. Na matowym papierze, drukowane przez chyba Edwarda, i to są te kalkomanie, które można rozdzielać chyba, tak. Wyglądają na bardzo cienkie, chociaż z tym to może nie byłbym taki hop do przodu. Fajna dziewczyna, koleżanka Zuzia. Louisiana, widzę, są kalkomanie, Tennessee. Heatwave. Tu są bardzo fajne właśnie. Ten malowanie tego samolotu mi się podoba, ze względu na to, że to jest gość, który przyleciał z nadpacyfiku albo z Europy poleciał do Azji, bo ma dwóch Japończyków i tutaj ma, proszę bardzo, niemieckie flagi. I to jest ten zielone malowanie właśnie, to mnie zainteresowało po tym, jak wam prezentowałem model właśnie Mustanga wersji BC Howarda. Znajdziecie link znaczy w okienku po lewym górnym rogu będzie. Tak się prezentują kalkomanie. A tu mamy te kalkomanie do oznaczania. O rany boskie. Większe opisy niż same kalkomanie. Oho, patrzę, czy jest ta kalkomania z paszczą taką, co się naklejało na ten zbiornik. Nie widzę, ale powiem wam tak. Symbole opisujące, znaczy numery, tak, opisujące daną kalkomanię, to są dużo większe aniżeli sama kalkomania. Przepraszam. No, powiem wam, zarąbiście to wygląda. No teraz powiem, tak się rozmawiałem właśnie na temat w ogóle sytuacji właśnie modeli, cena, jakość właśnie z Edwardem, w porównaniu z Edwardem, no bo powiem wam tak, te profipaki no po prostu są, no biją wszystkie modele dotychczas na rynku cenowo i jakościowo. Oj, dobrze, tak się prezentuje, proszę bardzo.
maska do oszklenia i kół. A tutaj mamy coś, co po prostu mnie zawsze rajcuje niesamowicie. O. No i tu są elementy, które są w dużej części do kabiny, ale tu mamy też filtr do wylotu powietrza. Powiem Wam, ten pas drukowany, tablice do deski rozdzielczej, tu już widać. Są, powiem Wam, super zrobione. I zwróćcie uwagę, pasy są zamalowane. To jest parciany kolor po prostu, taki zwykły parciany, nie to, że jakiś brązowy, czy też żółty, czy powiedzmy nie, one były wypłowiałe. Powiem Wam, szukając właśnie zdjęć pasów, bo jak pomalować blaszkę, no to powiem Wam, że one były po prostu takie jak w chlebakach parciane. Nie widziałem jakichś różnych kolorów, typu takie beżowo-brązowe, może były zielonkawe, ale to ciężko powiedzieć. To jest w każdym razie blaszka do tego modelu stworzona w tym roku. Aha. Ostatnia ramka. No i tak, posłuchajcie, mamy. Tak prezentuje się przezroczysta ramka z oszkleniem. Nie używamy wszystkich, tam widzieliśmy. Popatrzcie, co tu na samym środku jest. To są właśnie lampy, identyfikator swój obcy, który wklejamy w skrzydło. I tu sobie zamalowywujemy odpowiednim kolorem, bo one się, znaczy były szklane, tak, to może były widoczne jakiś tam pomarańczowy, czerwony, zielony lub niebieskie, ale one były właśnie, trzeba dobrze sprawdzić, jakimi kolorami pomalować od wewnętrznej strony, żeby były widocznie fajnie żarówki, tak, bo te białe oszklenie, to było biała szyba, szkło białe, no tutaj nie wiem, do czego to jest, powiem Wam. Rany boskie, to trzeba sprawdzić. To są najprawdopodobniej jakieś elementy oświetlenia. Tu mamy do wnętrza kabiny, tak? Ale co to jeszcze? Są te narożne lampki, to nie wiem. Po prostu trzeba to sprawdzić z instrukcją. No Holender, moi mili, posłuchajcie, mamy naprawdę niesamowitego, nie wiem, czy to nie jest najlepszy w tym wypadku Mustang w wersji D na rynku w skali 1,72. Jeżeli się mylę, to proszę o informację. Nie wiem, co powiedzieć, już powiem Wam. Dziękuję Wam za uwagę. Liczę na lajki, liczę na komentarze. Co sądzicie właśnie o modelach Edwarda, szczególnie o Profipakach w 4.8 czy też 7.2, bo będą i te modele w sklepie, są zamówione. Masz ochotę mnie wesprzeć? Zapraszam. Jest możliwość wsparcia mnie poprzez kanał YouTube. Możesz dany film również wesprzeć, możesz również wesprzeć oczywiście na Patronite, zostać moim patronem. Dziękuję za oglądanie, oglądajcie, jest Was coraz więcej i powiem Wam, że coraz więcej Was ogląda subskrybentów. Nie ma już tej różnicy takiej, że ludzie nie subskrybujący to jest taka krecha, a subskrybenci taka. Jest przewaga subskrybentów. Bardzo Wam za to dziękuję. Bardzo dziękuję moim wspierającym, moim patronom. Super, że jesteście. Chcę się robić dalej filmy. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do sklepu. Pamiętajcie, łapka w górę. A chciałbym jedną rzecz. Który to typ ciągle wali jedną łapę w dół? A szczególnie przy ruskich modelach i ukraińskich modelach. Który to jest taki kurna żartowniś? Co ukraiński model sru łapa w dół? Co ruski model sru łapa w dół? Trochę dziwnie, powiem Wam. Tak? Możesz, mówię Ci cześć. Fajny na pewno jesteś, tylko powiedz dlaczego. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.